Tak się akurat składa, że mam lód w rolce i teraz zamarzną klamki. Już to gdzieś widziałem. Oto taśma klejąca. Zadziała czy nie zadziała? Dlatego silnemu zakleimy pysk, żeby więcej już nie wymyślał tutaj żadnych rzeczy. SUV-y są różne. Są duże, są małe, ale na początku, gdy SUV-y podbijały rynek, SUV-y miały napęd na 4 koła, ale później czasy się zmieniły i SUV-y się zmieniły, czyli straciły ten napęd na 4 koła, bo przecież okazało się, że tymi SUV-ami nikt w teren nie wjeżdża. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China. A przed Wami pierwszy chiński SUV z napędem na 4 koła, czyli SUV terenowy. AWD napęd. Wyobrażacie to sobie? Co świadczy o terenowości takiego samochodu? Właśnie napęd na 4 koła, a może duży prześwit. JQ7, bo tak poprawnie trzeba wymawiać nazwę tego samochodu, to jest pierwsze auto chińskiej produkcji na naszym rynku, które aspiruje do miana samochodu terenowego. Taki samochód, wiesz, taki terenowawy, nie? Także on sobie poradzi. 20 cm prześwitu i dołączany napęd na 4 koła. Dołączany, bo normalnie samochód jest przednionapędowy, ale w momencie, kiedy jedno z kół straci przyczepność, 50% napędu wędruje na tylną oś. I teraz najważniejsze na samym początku. Jak patrzycie na ten samochód, szczególnie z boku, proszę spojrzeć na ten samochód z boku, czy przypomina Wam ta bryła coś? Podpowiadam, Range Rover Evoque. Ale znacznie ważniejsza informacja jest taka, że platforma podwoziowa tego samochodu oraz przeniesienie napędu to jest właśnie dokładnie Range Rover Evoque. Czyli mamy tak naprawdę tutaj inny silnik spalinowy, bo to jest konstrukcja Chery 1.6 Turbo GDI. To nie jest konstrukcja Hyundai'a, to nie jest konstrukcja Mitsubishi, bo i takie znajdują się w chińskich samochodach. Chery chwali się, że to jest ich własna konstrukcja. Ale mamy napęd na 4 koła, czyli skrzynię Borg-Warner, a skrzynia biegów to jest Getrack 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia. I jeszcze warto o jednej rzeczy wspomnieć, że podstawowa wersja JQ7 dostępna jest w wersji Urban z napędem na przednie koła z tym samym silnikiem benzynowym o mocy 147 koni mechanicznych. Dopiero wersja Offroad ma napęd na 4 koła. Wersja podstawowa kosztuje 139 900, a wersja AWD 157 900 zł. Przód, ostatnio się dowiedziałem, że te światła są minecraftowe. Znacie taką grę Minecraft? No to one faktycznie świecą takimi kostkami. To są światła do jazdy dziennej, LEDowe światła, a światła drogowe i światła mijania oczywiście znajdują się tutaj. Mamy olbrzymi grill i od razu muszę Wam coś pokazać, że model 7 ma bardzo dużą możliwość brodzenia. 60 cm to sporo, bo to jest wyżej niż koło. Wow, that is well up the doors. Ale zauważycie, gdzie tutaj jest wlot powietrza. No to zajrzymy pod maskę i wlot powietrza jest na tej wysokości. Czy to jest 60 cm? Mniej więcej dotąd jest 60 cm. W tym miejscu jest wlot powietrza. Jeśli zatem przyjdzie Wam ochota topić to auto w kałuży, no to pamiętajcie, że maksymalnie do tej wysokości można tym samochodem wjechać do wody. Jednym może się podobać ta kanciastowa bryła, taka dość monumentalna, przyciężka, ociężała, a inni powiedzą, że nie. Ewidentnie jednak samochód ma nieco takiego terenowego sznytu. Te plastikowe osłony, plastikowe progi, to wszystko sprawia, że ten samochód wydaje się już na pierwszy rzut oka dość dzielny w terenie. Mi osobiście podoba się ten tył, czyli słupek C, bo podobał mi się Range Rover Evoque. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Podobnie jak w Omodzie, te końcówki wydechu, to jest oczywiście atrapa, bo rura wydechowa jest schowana tam niżej. Tutaj mamy ładny element dekoracyjny, tu mamy twardy plastik, oznaczenie terenowy AWD i duży pasek LEDowy. Pojemność bagażnika, duży bagażnik wydaje się, 480 litrów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Powiedziałbym, że to jest raczej średnia wartość w tego rodzaju samochodach, w samochodach tej wielkości. W wersji z przednim tylko napędem bagażnik jest większy i ma 564 litry pojemności. Ale mamy koło dojazdowe. To jest rzadkość u konkurencji. Tu mamy miękki materiał, tu mamy już twarde wyłożenie boczków i mamy jeden haczyk, mamy światełko, gniazdo zapalniczki, tu jest jakaś zaślepka, tu drugi haczyk i półka
która składa się w ten oto sposób. Tą roletkę można oczywiście wyjąć. I co z nią zrobić? Jest tutaj na to miejsce? No niestety tego miejsca nie ma, więc musimy roletkę wypierniczyć. Mówiąc o takiej precyzji i dokładności, no to można by było się czepiać tutaj tego elementu wykończeniowego. Tym bardziej, właśnie, że w momencie, kiedy oprzemy sobie, bardziej położymy te oparcia, no to tutaj one się nie schodzą, więc to oparcie mogłoby być trochę wyższe. Kluczyk, kluczyk! To wiedziałem, że wpadł kluczyk. Kluczyk jest dobrze zabezpieczony takim woreczkiem. Czasami pokazujemy Wam kluczyk. To jest ciekawa rzecz, bo kluczyk czasami jest ładny, czasami jest brzydki. Tu jest dość duży. I kluczyk wygląda tak. Duży, nie? Ale mieści się w kieszeni. Jakie są denerwujące rzeczy w tym samochodzie? Przede wszystkim to klamka. Klamka, która chowa się po zamknięciu albo po ruszeniu z miejsca, albo klamka, która na przykład zimą zamarznie. Tak się akurat składa, że mam lód w rolce. Zobaczymy, czy teraz zadziała. Klamka otwiera się z siłą 30 Nm. Zastanawiam się tylko, czy nie łatwiej i prościej byłoby tę klamkę zrobić podgrzewaną? Miejsca mam tutaj wystarczająco, a mam 198 cm wzrostu i zobaczcie coś, co w azjatyckich samochodach koreańskich się pojawiło chyba jako w pierwszych autach, czyli możliwość regulacji tego fotela z pozycji pasażera. Jak mam za mało miejsca, mogę tego z przodu przesunąć, a jak tam nikt nie jedzie, no po prostu mogę mieć jeszcze więcej miejsca. Przede wszystkim mam dużo miejsca na stopy pod fotelami. To siedzisko tutaj jest takie trochę wyciągnięte, żeby było mi wygodniej. Siedzi się tutaj faktycznie wygodnie. Nie mam tutaj tunelu środkowego, chociaż przecież mamy napęd na 4 koła, czyli tutaj jakby coś, co przypomina tunel jednak jest, ale nie ogranicza to tutaj przestrzeni. No tutaj jakby dość, bym powiedział, symboliczna kwestia obsługi. Tylko i wyłącznie kratka i to jedna kratka wylotu, więc jak ja chcę na przykład chłodniej, to mój pasażer po lewej stronie nie będzie miał chłodniej. No to jest tutaj duży minus, bym powiedział. Podgrzewane fotele, schowek i tyle. Kieszonka jedna, druga i duża kieszonka. No oczywiście to jest wąż prawdziwy, ale ogrodowy. Widzicie te uszczelki tutaj na drzwiach? One są po to, żeby oczywiście zabezpieczyć próg, żeby nie pobrudzić nogawki przy wsiadaniu i wysiadaniu, ale także po to, żeby lepiej wyciszyć kabinę. Tej jakości materiałów, tutaj twarda, tutaj jest wzór bieżnika, tu jest twardy plastik, to jest też twardy plastik, ale to wszystko wpisuje się w charakter offroadowy. No tutaj mamy troszkę miękkiego plastiku, a tutaj jest twardy i w wersji offroad standardem jest nagłośnienie Sony. Siedzi się tutaj dość wygodnie, pozycja jest za kierownicą wygodna, fotel można regulować również na wysokość i dzieje się to oczywiście elektrycznie, podobnie jak fotel pasażera. Cała deska rozdzielcza jest z miękkich materiałów. Tutaj ten element także jest miękki, z taką fajną fakturą, dokładnie taką samą jak na drzwiach. Ten ekran, inaczej jak w samochodach marki Byt, nie jest obracany, jest pionowy, jest bardzo duży i też jest dobrej jakości. Tutaj mamy dekor, tu mamy srebrne listewki, pod spodem schowek i 2 miejsca na telefon, z czego jedno jest ładowarką indukcyjną. Tutaj są 2 cup holdery, duży schowek z taką półeczką, miękką. Pamiętacie, czasami pokazuję Wam, że te elementy wykończeniowe są z takiego nieprzyjemnego plastiku. Tutaj jest ten wyflokowany ten plastik i jest oczywiście made in China. Tradycyjną mamy dźwignię, nie lewarek, a dźwignię zmiany biegów. Przyciski znajdują się tutaj na tym szerokim tunelu środkowym. Mamy przycisk do zarządzania klimatyzacją i to jest jedyny przycisk do sterowania klimatyzacją, bo wszystkie inne pozostałe funkcje robimy dotykowo na ekranie. Możemy tutaj też wyłączyć cały system, podgrzewanie foteli i tryb do zmiany
jazdy, zmiany trybów jazdy. Tych trybów jest kilka i w tej wersji Urban są tradycyjne tryby, czyli Eco, Normal i coś w rodzaju Sport, a tutaj dochodzą nam tryby typu błoto, śnieg, czy właśnie na sypkie nawierzchnie, czy takie bardziej terenowe. Mamy przed sobą ekran, który może wyglądać jak tradycyjne analogowe zegary, ale oczywiście to jest wszystko tutaj cyfrowe. Po lewej stronie mamy przyciski do otwierania szyb, mamy przyciski do sterowania lusterkami, ale uwaga, przecież siedzimy w chińskim samochodzie i również lusterkami możemy sterować z pozycji tego ekranu. Tych wszystkich funkcji na ekranie jest całkiem sporo, ale chciałbym Wam pokazać kilka przycisków. Jeden związany jest z głośnością. Jak zrobimy przycisk, czy uruchomimy przyciskiem głośniej, ciszej, to wyświetla nam się tutaj pasek głośniej, ciszej. Również możemy dotykowo go regulować, ale mamy tutaj ukryte funkcje i wtedy wchodzimy w zakładkę ustawiania głośności różnych funkcji. Musimy jeszcze rozwinąć więcej. Dlaczego to jest ważne? Bo chciałbym Wam pokazać na przykład dźwięk przy dotyku, ale to także jest dźwięk kierunkowskazu. Słyszycie, jaki teraz jest dźwięk kierunkowskazu? Postaram się go zgłośnić. O, teraz jest najgłośniej. I teraz uważajcie, możemy zmienić sobie na technologiczny albo modny. Słyszycie różnicę? Jak kogoś drażni, można to po prostu ściszyć. Mamy tutaj w standardzie head-up. Ten head-up nawet jest kolorowy, bo wyświetla się tam coś czerwonego, więc też możemy z pozycji wyświetlacza ustawiać jego wysokość, lewo, prawo i tak dalej. Ustawianie pojazdu już Wam pokazałem. Szybka kontrola, czyli to jest taki ekran, na którym mamy wszystkie najpotrzebniejsze funkcje, łącznie z regulacją wysokości reflektorów. I jeszcze jedną rzecz chciałem Wam pokazać, czyli AVM, to jest system kamer. Normalnie w samochodach lepiej wyposażonych. Kiedyś tak naprawdę było to zarezerwowane dla samochodów klasy premium, a Range Rover jako pierwszy wprowadził system kamer 360 z możliwością podglądania tego, co dzieje się pod samochodem. Oczywiście ten widok jest generowany sztucznie. Tutaj również to mamy, ale tutaj mamy coś więcej. Tutaj mamy 540 stopni, czyli właśnie ten widok pod samochodem. W tym momencie, kiedy mamy auto zaparkowane i dopiero go uruchomiliśmy, to ten widok pod samochodem jest wycieniowany. Ale zobaczcie, co zrobię. Niestety muszę zapiąć pas, o tym też za chwilę powiem. W momencie, kiedy ruszę, dosłownie jakoś tam niedaleko, to system zacznie tworzyć ten widok, który jest pod samochodem. Dlaczego tak się dzieje? No sprawa jest dość prosta. Przecież ten widok generowany jest na podstawie tego, co widzi przednia i tylna kamera. Więc musimy pokonać ten dystans, który zajmuje samochód, czyli te 4,5 metra, żeby ten widok został stworzony. No co, gotowi jesteście, żeby wjechać w teren? My ten teren mamy udostępniony dzięki w szkole Drive Position i to właśnie na tym torze będziemy mogli sprawdzić, jak JQ7 radzi sobie naprawdę w trudnym terenie. I jestem ciekaw, jak ten samochód sobie poradzi, bo słowo terenowy odmieniałem tutaj już przez kilka przypadków, ale trzeba sobie uświadomić, że mamy tak naprawdę do czynienia cały czas ze zwyczajnym SUV-em. Nie ma tutaj reduktora, nie mamy tutaj nawet opon terenowych, tutaj są zwykłe szosowe opony, ale producent pozycjonuje to auto jako właśnie bardziej samochód offroadowy, terenowy. Przypominam sobie, że pierwsze SUV-y były też z napędem na 4 koła i kilka takich samochodów cały czas dostępnych jest na naszym rynku, ale z drugiej strony wiele SUV-ów i crossoverów nie ma w ogóle opcji z napędem na 4 koła, no więc jeśli ktoś po prostu tego potrzebuje, to takie auto jest. Tym bardziej, że w JQ7 napęd na 4 koła jest mechaniczny, a nie na przykład z silnika elektrycznego dołożonego na tylnej osi. Mamy więc silnik spalinowy, skrzynię biegów i skrzynię rozdzielczą na tylnej osi. Jedno, co jest najważniejsze w przypadku takiej jazdy, umówmy się, no nie terenowej, tylko po prostu takiej gdzieś tam błotnistą, leśną drogą, to jest prześwit. W tym przypadku mamy do czynienia z prześwitem w wysokości 20 cm. I to jest dobra wiadomość, bo to jest zdecydowanie prześwit wykraczający poza standardy konkurencji. No i proszę, trochę błota,
I czuć na przykład, już od razu czuję, że odcina tutaj moc ten samochód, co nie jest dobre w terenie, ale jechałem świadomie w trybie Eco. A teraz przełączymy się właśnie w tryb, Tryb normal. niech to będzie tryb off-road. Tryb off-road. Mamy do wyboru także tryb piasek i tryb błoto, który tutaj by się sprawdził bardziej, ale sprawdźmy na razie, jak będzie się spisywał tryb offroad. Co w ogóle te 4 tryby zmieniają? Przede wszystkim czułość przepustnicy i przede wszystkim kalibrację systemu SP, no i właśnie możliwości przełączania napędu między przednią a tylną oś. Normalnie, tradycyjnie samochód jest napędzany naprzód. W momencie uślizgu przedniego koła, przedniej osi dołączany jest napęd na tył. Nie jest napęd, który stosowany jest wyłącznie w Range Roverach, na przykład w tym wspomnianym Evoku, tylko tak naprawdę to jest rozwiązanie, które jest stosowane w wielu innych samochodach, no bo BorgWarner jest uznaną firmą, która dostarcza tego typu rozwiązania i różnego rodzaju napędy do wielu samochodów terenowych, choćby do Forda Bronco. Tam też BorgWarner znajdziemy. Kłopot jedynie w tym, że tutaj mamy znacznie wolniejszą elektronikę i nieco słabszy silnik. No dobra, ale to wszystko możecie sobie wyczytać na Wikipedii. A jak ten samochód naprawdę radzi sobie w tym terenie? Słuchajcie, przede wszystkim zdziwiony jestem tym, że po tych jazdach w góra, dół, bok, gdzieś jakiś wykrzyż, no bo nie chcę wam opowiadać, że widzicie, trochę błota, opona letnia i od razu już mnie wywiozło, że ten samochód to jest jakiś wielki terenowy samochód. Nie, ale on naprawdę jakoś całkiem nieźle radzi sobie w takich terenie. Najważniejsze jednak to jest to, że podczas tych wykrzyży, podczas tych wzniesień i zjazdów nadwozie jest tak sztywne, że nie słychać tutaj żadnych trzeszczeń, żadnych trzasków i nie chodzi mi tylko o spasowanie tych plastików, ale czasami nawet zwyczajnym samochodem zjeżdżając do garażu podziemnego mamy wrażenie, że ten samochód i to nadwozie pracuje całe, gdzieś tam się przekrzywia i właśnie to powoduje gdzieś tam jakieś trzaski i piski. Tutaj nie. Więc sztywność tego nadwozia jest naprawdę imponująca. No poza tym ten napęd naprawdę radzi sobie nieźle, no bo nie są warunki sprzyjające, jest mokro, jest gliniasto i zwykła opona naprawdę mogłaby powodować, że gdzieś tam utkniemy, a nie, nawet po tych kałużach, nawet gdzieś tutaj, jak jest trochę więcej tego błota, tej mazi, to ten napęd radzi sobie i wygrzebuje się samochód z tej opresji. Jedna też ważna informacja, no, żeby właśnie na piasku, na sypnym piasku albo na takim błocku wygrzebać samochód z tego terenu, no to potrzebna jest trakcja. Tak naprawdę na piasku tej trakcji nie ma, więc co? Więc musimy zapewnić obroty na kołach, żeby samochód po prostu wyjechał z tego błota. I mam wrażenie, że tutaj czasami skrzynia, jakby silnik słyszę, że daje moment obrotowy i daje moc na koła, ale skrzynia blokuje ten napęd, przez to mam takie poczucie, jakby silnik odcinał moc i moment, co jest w przypadku jazdy terenowej niepożądane, no bo wtedy tak naprawdę samochód staje, a żeby przejechać po takim błocie, żeby przejechać po takim piachu, nie mając dobrej opony i nie mając reduktora, musimy jednak zrobić to z rozpędu. Więc trochę szkoda, ale no cały czas trzeba pamiętać, że to nie jest samochód terenowy, tylko to jest zwyczajny SUV. Zatrzymuje się, daje trochę gazu, łapie przyczepność i w tym momencie zdusza silnik i zdusza sprzęgło i nie mam mocy. Oczywiście koła cały czas mielą i muszą mielić w takich warunkach, żeby tej trakcji trochę złapać, ale mogłoby to się dziać zdecydowanie sprawniej. W przypadku samochodów terenowych ważne są jeszcze parametry związane z kątami natarcia, zejścia i kątem rampowym. W tym przypadku producent podaje, że kąt natarcia to 21 stopni, a kąt zejścia, czyli z tyłu, to aż 29 stopni. Mówię aż, bo na przykład Wrangler ma 28
8 stopni. No ale oczywiście w terenie liczy się także prześwit, zdecydowanie większy dla samochodów terenowych, więc pamiętajcie, że to jest tak naprawdę crossover z dużym prześwitem. Znacznie częściej taki samochód przecież będzie jeździł po asfaltowych drogach i to na asfalcie jest ważny komfort takiego samochodu. Zawieszenie z przodu MacPherson, z tyłu układ wielowahaczowy, no i muszę powiedzieć, że wszystko jest tutaj skrojone na dość komfortowy charakter jazdy. Mam wrażenie, że Omoda 5, która wykorzystuje ten sam silnik, która jest inną marką tego samego producenta, jest sztywniejsza pod względem zawieszenia. Ale z drugiej strony tutaj jest zdecydowanie głośniej w kabinie. Jadę 80 km na godzinę i już słyszę szum. Oczywiście ktoś powie, że to jest kwestia aerodynamiki i tego, że ten samochód jest bardziej kanciasty. Tak, mamy tutaj też duży szklany dach, no ale wyciszenie mogłoby być tutaj nieco lepsze. W przypadku tego szklanego dachu ważne jest, pamiętacie, w terenie mówiłem Wam, że to nadwozie nie pracuje, ono jest bardzo sztywne. No to jest niesamowite, że przy tak dużym panoramicznym dachu faktycznie udało się uzyskać tak dużą sztywność nadwozia. Pod maską tego samochodu pracuje silnik konstrukcji Chery o pojemności 1.6 i uwaga, wtrysk bezpośredni, łańcuch rozrządu, 2 wałki, więc to jest sprawdzona, dobra, klasyczna konstrukcja, 147 koni mechanicznych i to jest mój główny zarzut do tego silnika, bo jeździłem wersją przedliftingową Omody 5 z tym samym silnikiem i on miał tam jeszcze 180 kilka koni mechanicznych. Wcześniej jeździłem tym samym samochodem przed homologacjami w Hiszpanii, on miał 190 kilka koni mechanicznych. Ze względów na właśnie homologację i normy emisji został tak mocno wykastrowany. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Oczywiście, że to źle, ale już wtedy, gdy on miał nawet te 190 kilka koni mechanicznych, no on po prostu nie był zbyt mocno dynamicznym silnikiem od samego początku. A szkoda, bo mógł być to silnik no, dość mocny, no, konkurencyjny w stosunku do tych wszystkich silników, które stosują chińskie marki, pojemności 1.5 i właśnie około 150-160 koni mechanicznych. Nie ma, więc mamy silnik, który jest nie za bardzo dynamiczny, do tego niby jest dwusprzęgłowa skrzynia, dokładnie ta sama, która jest w Omodzie i ona też nie jest super szybka. Zobaczcie, wciskam pedał gazu, jadę 90 km na godzinę, wciskam pedał gazu, nic się nie dzieje. Zanim ta skrzynia zmieni bieg, zanim ona przyspieszy, no to jednak jest duży czas zwłoki. Chciałbym, żeby to działo się wszystko nieco szybciej. Nie jest to takie charakterystyczne jak w przypadku na przykład skrzyni DSG. Ciach, 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 jak z karabinu maszynowego. Tutaj po prostu tego efektu nie ma. Przekłada się to też na przyspieszenie. No 11 sekund do setki, no to jest wartość liczona, jak to kiedyś mówiłem, kalendarzem, a nie stoperem. Po resecie 11,4. Producent podaje, że średnie zużycie waha się w granicy 8 litrów. Tutaj mam 11,4. Oczywiście przy takiej bardzo spokojnej jeździe mogę osiągnąć te 8-9 litrów, no ale to wymaga ode mnie naprawdę dużej koncentracji i takiego bardzo spokojnego jeżdżenia. Jeśli nieco bardziej, a przecież chcę wykrzesać jako taką dynamikę z tego silnika, no to spalanie rośnie. Kolejna rzecz, która mnie irytuje, to jest nawet w trybie Eco. W trybie Eco samochód po uruchomieniu odpala się w trybie Eco domyślnie, to zmiany biegów są zaprogramowane dość wysoko. Zobaczcie, na przykład teraz zmienił mi dopiero przy 5000 obrotów. To jest sporo, biorąc pod uwagę, że jednak no, walczymy o normy, emisje niskie i tak dalej, to jednak dąży się do tego, żeby zmiany biegów były gdzieś w okolicach 2-3 tysięcy góra, a tutaj przy przyspieszaniu ciągnie silnik do 4000 i zmiana na przykład na 4 teraz odbyła się przy 5000 obrotów. To jest dość zaskakujące. Jedna ważna rzecz, oczywiście mam aktywny tempomat i teraz sobie ten tempomat ustawiłem. Wszystkie systemy ADAS, czyli wszystkie systemy, które monitorują mnie jako kierowcę, działają, to wszystko pika, pipczy, nie daje spokoju. To jest trochę irytujące. Samo działanie tych systemów nie jest jakoś zbytnio irytujące i takie przeszkadzające. No jedynie gdyby nie te komendy głosowe, ale z tym można sobie poradzić, można to wyciszyć maksymalnie, a sama czułość tego systemu
jest w zasadzie porównywalna, ale pamiętajcie, porównywalna z samochodami konkurencji, ale pamiętajcie, że mamy tutaj aktywny tempomat, ale nie mamy na przykład takich systemów, mimo że jest system, który czyta znaki drogowe i ograniczenia, który sam automatycznie zwolni właśnie do zadanej prędkości, czy do prędkości, która aktualnie obowiązuje na odcinku drogi. Nie, to ja muszę zwolnić albo mogę przyspieszyć. Ja dostanę po prostu komunikat na desce rozdzielczej, że ograniczenie prędkości jest. Reasumując, JQ7 zaskakuje jakością i technologią, bo technologia, która tutaj jest wykorzystana, pochodzi tak naprawdę od najlepszych producentów. Getrack, Borg-Warner to są firmy, które specjalizują się w napędach na 4 koła. Nie jest to samochód terenowy i to trzeba sobie jasno powiedzieć, nawet w tej wersji AWD to jest SUV o możliwościach jazdy w nieco cięższych warunkach z dołączanym napędem, ale tu nie ma reduktora, jest po prostu skrzynia rozdzielcza i ten napęd, który sprawnie radzi sobie na piasku czy na mokrej drodze. Najważniejsze jednak jest to, że ten samochód charakteryzuje się dużym prześwitem. 20 cm to jest naprawdę dużo. Więc jeśli ktoś szuka SUV-a, który potrafi nieco więcej niż pozostałe przednionapędowe SUV-y, no to ma tutaj niezłą propozycję. Tym bardziej, że cenowo ten samochód jest atrakcyjny. I niektórzy pytają o to, czy w takim samochodzie można zamontować hak. Tak, można. Masa przyczepy to jest 750 kg, oczywiście bez hamulca, no i z hamulcem to ponad 1000 kg. I jeszcze jedna ważna informacja, bo o to pytaliście w komentarzach, jaka jest tutaj ładowność. No to nie jest samochód dostawczy, ale skoro o to pytacie, to oczywiście spieszę z informacją. Dokładnie, ten samochód waży 1724 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 2038 kg. Wychodzi z tego, że ładowność to 300 kg. No i tak, biorąc pod uwagę, że auto jest 5-osobowe, niech wsiądzie tutaj 5 pasażerów po 80 kg każdy, pełen zbiornik, trochę bagażu, robi się ciasno, prawda? Prawda. A relingi na dachu są i bagażnik na dach można założyć. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Jak nazywa się kot, który leci? Kotlecik.